Dziś plan jest taki, żeby pokazać Wam, jak szybko, sprawnie, bez zbędnej straty czasu wyczyścić łożyska w Waszych rolkach. Nie będzie to czyszczenie najbardziej dokładne, nie będzie to czyszczenie takie, jak wykonuję tutaj w serwisie, czyli z użyciem wanienki ultradźwiękowej i tak dalej. Będzie to czyszczenie szybkie, proste, które każdy może zrobić w domu. I co Wam będzie potrzebne? Przede wszystkim będą Wam potrzebne łożyska, które są brudne. Jak słyszycie, o tutaj będzie przy mikrofonie lepiej słychać. Chodzą jak chodzą. Jedno się kręci, pozostałe stają. I zobaczymy, co się uda z tym zrobić. Dobra. Łożyska mamy. Teraz tak. Czego używam do czyszczenia łożysk? Używam płynu K2 Acra. Taki płyn. Ja go kupuję w 5-litrowych baniakach. Ale można go kupić też w takich butelkach 750 ml. W każdym markecie budowlanym to jest płyn do czyszczenia części i silników. Rewelacja. Druga rzecz, której używam do usunięcia resztek smaru, ale też wody, to Wam powiem wszystko po kolei, to jest benzyna ekstrakcyjna. I oczywiście też możecie kupić w mniejszych baniaczkach, a nie 5-litrowych. Poza tym smar ja w serwisie używam 3. Albo Bond Speed Cream, albo Revolube, albo Motorex. I to są 3 smary, których używam, którym posmarujemy dzisiaj, no zobaczymy z czasem. Ostatnia rzecz, plastikowy pojemnik. Ja mam po jakiejś odżywce, to może być po jakiejś spożywce, którą tam macie w najbliższym sklepie, nie wiem, maśle orzechowym, czymkolwiek. Po prostu plastikowy, nie szklany, bo jak będziecie miąchać tymi łożyskami, to ten szklany Wam się może potłuc. Dobra. Lecimy. Najpierw sobie odkręcimy koła. Ogólnie pomysł na film był taki, żeby było mało montażu, bo ostatnio naprawdę dużo czasu spędzałem przed komputerem, montując poprzednie firmy, no bo nie jestem jeszcze wytrawnym montażystą i trochę mi tego czasu brakuje, więc dzisiaj postaram się nagrać to wszystko na setkę i ewentualnie, jeżeli będą jakieś przymulające za długie fragmenty, to wytnę. I mam nadzieję, że cały montaż to się zamknę w godzinę z tym. Także tak. A z drugiej strony myślę, że jest to temat czyszczenia łożysk jest na tyle istotny, że każdemu się przyda. O, coś nam tam wyleciało, śruba. Zaraz ją podniosę. Hop. Dobra. Mamy już wyjęte kółeczka. Teraz z kółek usuwamy łożyska. I to jest ważna rzecz. Nigdy nie usuwajcie łożysk w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że tam w środku jest tulejka. I tą tulejkę, jak podważacie łożyska w ten sposób, uszkadzacie, ona traci swój wymiar, często staje się większa, a co więcej jest nierówna. Łożyska są później źle osadzone i okazuje się, że po czyszczeniu łożysk, wsadzeniu z powrotem, one, to znaczy koła się kręcą gorzej niż się kręciły. Więc albo kluczyk ze specjalnym takim sypkiem do usuwania łożysk, albo taka praska. Oczywiście kluczyk jest tańszy, więc lecimy kluczykiem. Szybko, łatwo.
Taki ruch łamiący, nie? Pyk i mamy łożysko wyjęte. Niektórzy uważają, że tak też się nie powinno tych łożysk wyjmować, bo gniazda się uszkadza w kółkach, ale to chyba już bym nie był tak restrykcyjny w tej kwestii. Dobra, kółeczka sobie odkładamy. No i mamy łożyska, jak widzicie, w takim stanie, niezbyt dobrym. O. No i co? Teraz musimy z łożysk zdjąć osłonkę. Nożyk, taki do tapet, łożysko, podważamy i osłonka zdjęta. I lecimy tak ze wszystkimi. A ja w tym czasie pokażę Wam kilka innych rodzajów łożysk, bo nie z każdego łożyska tak łatwo jest tą osłonkę zdjąć. To łożysko już widzieliście przed chwilą, to jest takie najczęściej stosowane łożysko z uszczelnieniem gumowo-metalowym RZ, ma symbol. Łożysko jest bezstykowe, czyli gumka nie styka się z bieżnią, dzięki czemu ma małe opory toczenia. Teraz mamy łożysko ZNR, czyli łożysko z taką blaszką, która jest mocowana na pierścień sprężynujący i trzeba go sobie podważyć, o właśnie w ten sposób, żeby go zdjąć. I teraz możemy podważyć blaszkę uszczelniającą, też ją wyjąć. A wewnątrz te łożyska mogą wyglądać różnie, mogą mieć różny materiał koszyka, nylon, metal, mogą mieć różną liczbę kulek itd., itd. Kolejne tutaj mamy łożysko RZ, to jest łożysko podobne do tego pierwszego z uszczelnieniem gumowo-metalowym, ale ono jest stykowe, czyli ten pierścień gumowy styka się z bieżnią, przez co są troszeczkę większe opory toczenia i raczej nie jest stosowane do sportów wrotkarskich. I ostatnie łożysko to jest łożysko ZZ. Tutaj te blaszki, które uszczelniają, są wciśnięte pod prasą i nie da się ich zdjąć bez uszkodzenia, trwałego uszkodzenia tej osłonki. W związku z czym możemy je otworzyć z jednej strony. Wtedy druga strona wędruje sobie do wewnątrz kółka, ta zamknięta na zewnątrz i łożysko dalej spełnia swoją funkcję. A teraz Wam pokażę, jak go otworzyć. Tutaj musimy wziąć jakiś, powiedzmy, blachowkręt, tak jak ja tutaj wziąłem, i wkręcamy delikatnie w osłonkę. Tam nam powstanie taka mała dziurka. O, już coś tam widać, chociaż oświetlenie nie jest najlepsze, bo robię to w słońcu. O, tutaj powstała dziurka. No, jeszcze nożykiem nie da się tego podważyć. Więc wkręcamy dalej sobie tą śrubkę, już bez śrubokręta, aż osłonkę zdejmiemy. Teraz myślę, że już da radę to zrobić. I mamy łożysko otwarte. Teraz wystarczy je umyć, tak jak każde pozostałe. No tutaj widzę, że niektóre łożyska są ceramiczne, niektóre są nierdzewne, no, ale ogólnie wyglądają tak i nie kręcą się najlepiej, a dźwięk wydają jeszcze gorszy. Dobra, tulejki oczywiście też sobie umyjemy. Dobra, i teraz co? Wszystkie łożyska wrzucamy do pojemnika. Włosów nie wrzucamy. I nalewamy płyn Akra. Tylko tyle, żeby przykrył nam nasze łożysko. Nie wiem, czy to będzie widać. Pokażę Wam z bliska.
No, tylko tyle. Już widać, że on wymył nam część brudu. No. Zakręcamy. I jąchamy. Normalnie grzechotka dla dzieci. Dobra, teraz idziemy sobie do... O, pokażę wam, przestawię kamerę tutaj może. No. Do zlewu. I wypłuczemy sobie, jeszcze miąchając troszeczkę te łożyska. Wylewamy ten cały płyn. Aż przestanie lecieć piana, nie? Najlepiej ciepłą wodą, bo to najlepiej działa. Dobra. Teraz wezmę sobie mikrofibrę. O nie wiem, tak, jakoś to ustawię wam. Dobra. Mikrofibrę. Wysypujemy łożyska. I zobaczcie już po tej chwili, jak one wyglądają. Widzicie? Czyściutkie. Łożyska, które jeszcze przed chwilą były mega brudne, teraz są czyste. I toczą się zupełnie inaczej. Ale jeszcze tam mogą być jakieś syfy, które za chwilę, jak one wyschną, to nam te łożyska zatrzymają. I dlatego drugim etapem jest płukanie w benzynie. Nalewam tyle samo mniej więcej, co wcześniej było płynu Akra. Wrzucam te łożyska. Siup, siup. Znowu zakręcamy. Tutaj sobie wytrę to wszystko. I szejkujemy w benzynie ekstrakcyjnej. Takie szejkowanie w benzynie, poza tym, że wymyje nam resztki tego syfu, który tam jeszcze został, tego najdrobniejszego, to pozwoli pozbyć się wody. I dzięki temu później po wysuszeniu tych łożysk nie będzie takiego nalotu z wody, czy tam kamienia, jakichś tam pozostałości mineralnych. Dobra. Z benzynką koniec. Jeżeli chodzi o benzynkę, to ja ją oddaję do utylizacji, więc nie będę jej wylewał do zlewu. Tym bardziej, że ona nie jest biodegradowalna. Wlejemy ją na razie do wanienki ultradźwiękowej i ją jeszcze wykorzystam później. Przy okazji na takim siteczku. Będzie łatwiej. Możecie durszlak wziąć, zabrać, nie wiem, mamie, żonie czy dziewczynie. Nie będzie szczęśliwa, ale wy zaoszczędzicie trochę czasu. Dobra, benzynkę zużytą odstawiam. Pudełeczko już nam niepotrzebne. I teraz tak, te łożyska możecie sobie wysypać na mikrofibrę. O, tutaj widzę jeszcze odrobinkę syfu w jednym, to jeżeli zauważycie, to wiadomo, że lepiej wyczyścić niż nie wyczyścić. I zobaczcie, zaraz gdzieś tu położyłem telefon. Zobaczcie, jak to wygląda po takim czyszczeniu.
Siup. Proszę bardzo. Wszystkie czyściutkie. Tak. Wszystkie czyściutkie. Bardzo ładnie się kręcą. I teraz, żeby przyspieszyć cały proces suszenia, ja sobie użyję nagrzewnicy, wy możecie użyć suszarki. Proszę bardzo. Suszarka nagrzewa się mniej więcej do tej samej temperatury. Ja tutaj mam ustawione w tej chwili jakieś 160 stopni. Tak. I tak naprawdę na wylocie suszarki, jak macie jakieś takie mocniejsze, to jest tyle samo. Chwila, moment, benzyna odparowuje szybciutko i zobaczcie, jaki ładny dźwięk czystego łożyska. I łożyska są wyczyszczone. Ja tu jeszcze gdzie widzę jakieś plamki, to sobie je przetrę mikrofibrą. No, jeszcze jedno. No, tutaj coś się przykleiło. O, dobra. Dobra. Pięknie. No i co? Ja wybiorę dzisiaj Revolubę, bo chcę go mocniej przetestować. Używam tego smaru od zeszłego sezonu. Na razie to spisuje się super. Chciałbym tylko zobaczyć, czy on nam nie zastyga z czasem. Także sobie te łożyska w ten sposób nasmaruję. Będę wiedział, do których rolek je zakładam, bo to akurat do moich rolek są łożyska. I w ten sposób sprawdzę. Dobra, dwie krople na sztukę. Teraz wam pokażę. Też. Hop, hop. Nie dawajcie więcej smaru, bo jeżeli dacie go za dużo i on zacznie wypływać na wasze ośki z łożysk, to wam się podczas jazdy mogą odkręcić kółka. To jest najczęstszy sposób, znaczy najczęstszy powód odkręcających się kółek, czyli za duża ilość smaru, ewentualnie używanie smaru w sprayu. Był taki okres, gdzie na rynku pojawił się smar Prolube. On był w sprayu. Gdzieś go tu mam, to wam pokażę. Coś takiego. Tak? I ludzie, znaczy był fajny, bo każde zasyfiałe, brudne, stare łożyska bez czyszczenia po prostu psikałeś i one chodziły w miarę czysto, w miarę cicho i w miarę dobrze. Miał dwie wady. Po pierwsze właśnie psikałeś, no i w związku z tym on wypływał wszelkimi otworami później na ośki, te kółka się odkręcały. Ja w momencie, kiedy ten smar był na topie, to tygodniowo kilka par rolek miałem w serwisie bez kółek, bo kółko odpadło i poleciało w las, a pani do rowu albo pan. Więc za dużo smaru to jest źle. Dobra, teraz sobie wymyjemy jeszcze tulejki i te osłonki, takie te osłonki od łożysk, nie? To samo, trochę płynu. Tutaj już nie będę używał benzyny ekstrakcyjnej, bo no bo tutaj nawet jeżeli jakiś tam delikatny osad będzie na tych tulejkach czy na tych osłonkach, to już nie ma znaczenia większego. Natomiast doleję trochę wody. O. No i znowu sobie wyszejkujemy to. Jak macie jakieś normalne łożyska, to musicie później dobrze to wysuszyć wszystko, żeby wam nie zardzewiało. Akurat te łożyska są nierdzewne,
Więc nie ma z tym problemu. I nawet gdybym później ich nie wysuszył, to zupełnie też by się nic nie stało. Dobra. Już myślę, że będzie ok. Nie wiem, czy mnie widać tutaj. A. Dobra, już nie będę przestawiał, najwyżej to wytnę. Dobra, też użyję siteczka. No i dobra. I też proszę bardzo. Wszystko czyściutkie. Piękne. I pachnące, bo ten płyn całkiem ładnie pachnie. Dobra. Wysypujemy na mikrofibrę. Suszymy. Teraz zakładamy osłonki. Już Wam pokazuję jak. Taką osłonkę. Po prostu bierzemy łożysko, przykładamy osłonkę, wciskamy, stryka i działa. I się wszystko ładnie kręci. Dobra. Myślałem, że będę musiał podłączyć ładowanie, a tutaj proszę, takie szybkie czyszczenie łożysk, że nawet ładowanie do kamery nie trzeba było, ładowania nie trzeba było podłączać. Szok. Słuchajcie, gotowe. Sobie przetrę lekko szynę, żeby no w taką brudną szynę nie wkładać wyczyszczonych łożysk. A dobra, później sobie przetrę ładnie i teraz Wam tylko pokażę. Sam zobaczę, czy udało mi się te łożyska szybko wyczyścić. Też, żeby już nie używać prasy, krążek hokejowy, pyk, tulejka, drugie łożysko, pyk. Założymy sobie 3 kółka z losowych łożysk, żeby sprawdzić, czy nam się udało dobrze doczyścić. Zawsze może być jakaś niedoróbka. No i dobrze. No, jeszcze nie umyłem osi, ale to już sobie zrobię później. Proszę bardzo. Chwila prawdy. Czy Was nie kłamie, że tak szybko można wyczyścić łożyska? Kurczę, nie spojrzałem sobie na początku filmu na godzinę, bo tak to bym wiedział dokładnie, ile nam to zajęło, ale sprawdzę na filmie, bo było nagrywane live. Proszę bardzo. Tak brzmią. A tak się kręcą. Całkiem nieźle, nie? Dobra, dość tego. Tak się czyści łożyska. Szybko, skutecznie, dobrze. A teraz idę do domu. Na razie.